Witam, podziękowania dla PPS Connect Poland za wypożyczenie notesów do recenzji, a właściwie tego, który jest poświęcony chińskiemu rokowi konia, a ten notatnik nazywa się The Fire Horse i wrócimy jeszcze do tego ognistego konia. Natomiast to jest oprawiony w płótno notatnik, wyokrąglone oczywiście rogi. Nie widać, że tu są dwie tasiemki, widać na razie tylko jedną. I tutaj mamy takie ciemniejsze miejsca, na które teraz zwracam uwagę, ale do tego wrócę troszkę później. A więc wizualnie jak na razie bardzo mnie się podoba ten notatnik, ta grafika konia. Gumka wydaje mi się troszkę jakby grubsza i mocniejsza. Tutaj taka mała zakładka, której fragment jest z kolei z tej grafiki na wyklejce i tu mamy właśnie informację o tym, że ten ognisty koń odnosi się do kreatywnej natury, tak w skrócie można powiedzieć. Jest to notatnik liniowany, ale te linie są bardzo dyskretne. Jak tutaj było widać, co parę stron mamy takie grafiki z symbolem konia i tutaj widać, mamy dwie zakładki i widać, że w miarę na płasko notatnik się rozkłada, a więc kolejny pozytyw. Tutaj widzę zakładki dwie, jak mówiłem już, czarna i czerwona. Też pewnie to czerwone to związane z ognistym koniem. Jeszcze w kilku innych miejscach próbuję rozkładać i nie ma problemu. Notatnik bardzo dobrze leży. I tutaj troszkę drobna zmiana. Po raz pierwszy chyba, tak mi się wydaje, jest taka rozkładówka, można powiedzieć, z tyłu, z piękną grafiką i po obu stronach. I jest oczywiście klasyczna kieszonka z tyłu. Tutaj mamy tradycyjny opis i teraz zobaczmy, co mamy w tej kieszonce, bo trochę rzeczy jest. Mamy oczywiście informację, która była naklejona z zewnątrz i tutaj pisze, że właśnie jeśli temperatura przekroczy 35 stopni, pojawia się coś na tych okładkach. Mamy 176 stron i 100-gramowy papier. Taki komplet naklejek, także chińskich. Tutaj mamy takie drobiazgi jak zwykle i dwie takie kopertki tutaj ze złoceniami, które wplecione, te złocenia są w grzywę konia. Możemy wykorzystać do różnych ciekawych pewnie celów te koperty. Tak z grubsza notatnik się prezentuje. Bardzo mnie się wydaje premium on tym razem, przynajmniej ta jego edycja. I teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze i najciekawsze. Próbka pisma. 3, 5, 6 atramentów wypróbowały. Montblanc, Parker, Herbin, KWZ z drobinkami, jak widać błyszczy. Parker Green i Pilota Iroshizuku Tsukushi tutaj na dole. Bardzo maznąłem tutaj, taką zrobiłem plamę, żeby już, że tak powiem, ekstremalną próbę dać. No i na koniec ołówek i zobaczmy teraz, tu się nic nie pajączkuje oczywiście i rewelacja. Żadnego przebicia. Nawet tu, gdzie wylałem praktycznie te Iroshizuku, nic na drugą stronę się nie przedostało. To po raz pierwszy mogę powiedzieć, jestem super zadowolony z papieru. W lekkim takim odcieniu kremowym, niewielkim można powiedzieć. Moim zdaniem jest to notatnik bliski perfekcyjnemu. Może i nie jest tak do końca, pewnie nie wszyscy się z tym zgodzą, ale w mojej opinii jest to coś, do czego tutaj niespecjalnie mogę się przyczepić. A tutaj są te elementy, które były czarne, a pod wpływem temperatury pojawiły się właśnie takie czerwone grzywy na koniu i na ogonie chyba. Także tak się to zmienia pod wpływem temperatury. Bardzo ładny zestawik, można powiedzieć. Te naklejki też tutaj są takie wysmakowane, nie byle jakie. No i jakość wykonania jak zwykle dobra. Mógłbym się tylko przyczepić do tego, że czemu nie ma
kapitałki. To byłby już ideał jak dla mnie, a więc podsumowując mogę powiedzieć, że śmiało mogę polecić ludziom piszącym pióro tę nową serię notatników Moleskine. Do usłyszenia.